W poprzednim odcinku z serii o namiotach pokazywałem Wam Quechua 2 Seconds 4-osobowy. Jak widzicie, jest naprawdę całkiem spory. Tam jest sypialnia 240 cm na 210, 3,5 metra przedsionka, 150 cm wysoki, w związku z czym dorosła osoba nie wyprostuje. Czy można mieć coś ciekawszego? Zobaczymy, czy lepszego. Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Ten na razie odjeżdża i mamy co? Jest Arpens Family 5.2. Jak widzicie, dużo mniejszy, 5-osobowy z 5 metrów kwadratowych przedsionka i całkiem wysoki. Bardzo duży namiot i po spakowaniu jest dużo poręczniejszy niż ten 2 Seconds. Na pewno składa się go dłużej i jedna osoba prawdopodobnie będzie miała problem, dlatego mam dzisiaj pomocnika w postaci Leny, która mi pomoże. Także co? Zaraz szybki timelapse, jak się go rozkłada, potem oprowadzimy Was, Lena oprowadzi Was po tym namiocie, zobaczymy co ma ciekawego w środku i na koniec też timelapse, jak się go składa, podam Wam jak długo się składa, parę dodatkowych informacji. Zapraszam na film. Witam Was w naszym pięknym namiocie i teraz będę Was po nim oprowadzała. Tak, ale słuchajcie, zanim jeszcze Lena Was oprowadzi, jak widzieliście był timelapse, jak to się rozkłada. Trochę nam zajęło, nie ukrywam, bo pierwszy raz rozkładaliśmy ten namiot, zupełnie nie wiedzieliśmy jak go rozłożyć. Już teraz powiedzmy, że mniej więcej wiem, także jak będziemy na kajakach, dużo łatwiej nam się będzie go rozkładało. Nie rozkładam go do końca, nie naciągam tych wszystkich linek, tego wszystkiego, bo chciałem tylko zobaczyć, czy wszystko jest. Linki są, śledzie wszystkie są, szpilki też są. Jeszcze tylko wejdziemy do środka, zobaczymy jak to wygląda w środku. Też Wam pokażemy. Mamy gdzieś tam jeszcze jakieś ciasteczka, to sobie rozłożymy krzesełka, zjemy sobie ciasteczka. I zbieramy się, mamy jeszcze dzisiaj parę rzeczy do załatwienia po południu, także tak na szybko wyskoczyliśmy sobie na Wisłę tutaj w Krakowie. Zobaczyć. To co, Lena, oprowadzasz do środka? Ja sam jestem ciekawy, jeszcze nie byłem w naszym namiocie. Dawaj. Tak.
No, tutaj widzę, że... Ale dostaniesz. No to już ja nie dostanę? Dobra, No dobra, wystarczy. wystarczy. Tutaj mamy przedsionek dość duży. Ja go otworzę do końca. O. Tutaj przedsionek dość duży. Właśnie, trzeba przedsionek by trzeba było tutaj przyczepić, ale to już... No tu jest krzywo, więc ja nie chcę tego naciągać, Tak. żeby się coś nie połamało też tak na szybko. No widać, że jest krzywo rozłożony. No. Także na biwaku trzeba go będzie trochę inaczej. Ok. Tu mamy co po lewej stronie od wejścia? No tam jest jakiś zamek, no to odepnij ten Tak. zamek. Tutaj jest rzep, tak? I tutaj mamy tylko ma tak piękne. Aha, z takiej siateczki, tak? Tak, żeby komary nie leciały. Żeby komary nie wleciały. Cześć. Jest siateczka, witam, Tak. dzień dobry. Tutaj. Panieneczka z okieneczka. Dobra. I z drugiej strony to samo. To samo na pewno? Na pewno. A i nie to samo. Nie to samo. Co to jest? Folia, tylko trzeba tutaj odkryć u góry. Aha. Tutaj jest, proszę bardzo, wentylacja. Cała góra to jest wentylacja. Tak. Tutaj co ciekawe mamy dwie nie na A, bo tutaj jest na takie dokładnie tak, na takie zaczepki. Tak. Aha. Na razie ja bym wolał nie Aha, no dobra, to nie będziemy odczepiać. Tak. I tam jest druga zaczepka. Tak, Dobra. tutaj są dwie sypialnie, jedna Mhm. trzyosobowa i druga dwuosobowa. I są kieszonki. Tak, to są kieszonki na Dobra, tutaj jest, widzę, uchwyt na Na lampkę. lampkę, tak. Także można będzie lampkę sobie I zawiesić. tutaj jak widać, a nie, No, posłuchaj. a. Więc- To jest taka większa sypialnia. Mhm. Chodź. No, spokojnie. A, i co ciekawe, ja tutaj stoję i tata też może się pokazać, że Tak, ja stoję w namiocie i są dość wysoki. mam dłoń jeszcze spokojnie tutaj. W sypialni już niekoniecznie, chociaż Dotykasz sufitu, dotykam ale sufitu, ale jestem w stanie się przebrać, tak? Nie ja ma jestem problemu. bardzo wysoka i też dotykam. No to ty nawet do końca tutaj dojdziesz Tak. i nie ma problemu. A już Tak. dalej, no to No, tu jest siateczka, też cały wentylacja. padnie. Tutaj na dole też jest wentylacja, otwórz No. kochanie. Jest jedna. Ona tam ma dwa zamki. O, jeden jest całkiem wentylacja. Całkiem wentylacja. Tak, zamknij. I otwórz ten drugi zamyczek. A drugi to jest tutaj siateczka. Siateczka, dokładnie. I w nocy można sobie otworzyć, żeby nic nie leciało, jak jest ciepło. Dobra, zamknij. Teraz idziemy do drugiej sypialni. Tak. A, i tutaj jeszcze mamy dwie kieszoneczki. Dwie kieszonki. Na jakiejś Tak, rzeczy. ale tutaj tam nie ma kieszonki też na końcu? O, Tam tam też jest chyba kieszonka. rzeczywiście. I tu jest sypialnia, to jest trzyosobowa, 210 bodajże, tam 220 na 210, a Tak. druga jest 140 na 200, na 210. Wiemy. Okej. I teraz... No, proszę. To jest troszeczkę mniejsza. Ta jest trochę mniejsza, 140. Dwuosobowa na Tak, spokojnie. też jest miejsce. Też jest Tutaj. miejsce tutaj na lampkę. Też jest tam kieszonka w rogu, tak? Tu i już tutaj jest jest wentylacja. I wentylacja. I gdzieś nie. Super. Tu już nie. No. Niestety. No my teraz będziemy jechać, tutaj w tej małej będzie mój brat z swoim starszym synem, a my będziemy z Tymkiem i z Leną w tej trzyosobowej sypialni, więc odpada nam jeden namiot, zmieścimy się. Dobra, Więc to już jest w sumie cały namiot. chodź, zobaczymy się na zewnątrz. Dobra, tu są te okna Tak. i tu są te wywietrzniki, tak? Tak. Je się No, zapina, sobie- jak tutaj te Mhm. linki, Tak. tu są linki, jak je będziemy przyczepiać, to wtedy do tych linek się przyczepia tą wentylację. Mhm. Dobra. I z tyłu jest nieponaciągany namiot, także Z tyłu tak ale- średnio. tak.
ale powiem wam, że jestem całkiem miło zaskoczony. Ja też. Ale mnie bardzo... To co? Też. Bierzemy krzesełka, ciasteczka i siadamy, szybkie podsumowanie w środku, jak w Tak. poprzednim filmiku. Dobra. To zapraszam na podsumowanie. Dobra, z serem. Postawiliśmy namiot, zjedliśmy sobie ciasteczka, Lena kończy. Spokojnie, ty sobie kończ. Lekkie podsumowanie tego, dlaczego wybrałem ten namiot. Jeszcze nie wiem, jak się w nim mieszka. Nie byliśmy jeszcze z nim na kempingu, po raz pierwszy będziemy w tym roku. Kupiłem go głównie ze względu na to, że w środku mogę się wyprostować, jest wyższy i ze względu na większy przedsionek, gdzie w razie deszczu, w razie jakiejś niepogody jesteśmy w stanie się schować, rozłożyć sobie krzesło, a stolik, nawet coś zjeść, ugotować i jest tutaj na tyle miejsca, że spokojnie się pomieścimy. Brałem pod uwagę jeszcze namiot Quechua 4.2 z 2 sypialniami po przeciwległych stronach. Bardzo fajny namiot, bardzo podoba mi się rozwiązanie właśnie rozdzielenia sypialni. Natomiast tamten przedsionek był mniejszy, 3,5 metra. Tutaj ma 5 metrów i to tak naprawdę przeważyło. Plus to, że tam jest jednak troszeczkę niżej. Tam jest niżej no dalej zahaczałbym głową. Tutaj bardzo fajny jest też ten daszek z przodu. On w momencie, kiedy pada deszcz, ponieważ ta cała przednia część, te drzwi, one są praktycznie pionowo i ten daszek, który wychodzi, bardzo ładnie zasłania całe te drzwi przed deszczem, przed słońcem, w związku z czym w jakiejś niezbyt ładnej, przy jakimś deszczu te drzwi nie są takie mokre, nie leci do namiotu. Rozkłada się go na pewno dłużej, na pewno waży więcej, natomiast w porównaniu do tej Quechuy 2 Seconds, którą mieliśmy poprzednio, jest bardziej poręczny, jeżeli chodzi o namiot spakowany. Ten namiot prezentowaliśmy w drugiej części tej serii, także zapraszam, znajdziecie tutaj na górze kartę z linkiem do tego testu. Na dole w opisie też znajdziecie link do wszystkich pozostałych testów z tej serii właśnie o namiotach, gdzie jest i Coleman, takie typowe iglo, i ten właśnie Quechua 2 Seconds w wersji takiej dużej, 4-osobowej, no i ten odcinek, który tutaj oglądacie teraz z nami. Bardzo fajna wersja Fresh and Black, właśnie w Colemanie, tam też był taki ciemny, to się tam nazywa Festival Collection. W środku jest ciemno, nie nagrzewa się tak i można trochę dłużej pospać. Tutaj też, no my jesteśmy w cieniu, że jest popołudnie, jest godzina 5 za 5, ale tutaj się idzie naprawdę bardzo przyjemnie, nie jest gorąco, nie jest upalnie. Ten środek tutaj z tą folią też daje radę. Tak jak widzicie, no myśmy go nie rozkładali jakoś bardzo tak na szybko. Nie widzieliśmy. Tak, tak. Bardzo fajny, duży namiot. Na pewno minusem jest waga tego i w porównaniu ciężko porównywać do Colemana, no bo to jest zupełnie inny namiot, mały, który się mieści do kajaka. Ten jest typowo kempingowy namiot, duży, wrzucić tylko do samochodu, samochód wyładować, rozłożyć i mieszkać przez jakiś czas. Na pewno w porównaniu do Quechuy tej 2 Seconds, no dłuższy czas rozkładania tego namiotu. No, namioty 2 Seconds mają to do siebie, że nam się naprawdę szybko wszystko składa. Tutaj nam zajęło dobre pół godziny chyba. No podejrzewam, że przy kolejnym razie już będzie szybciej. Nauczymy się, jak to robić. No i co? I tyle. No będziemy go testować. Wybieramy się na Boże Ciało na kajaki. Tym razem będzie to Tanew. Także myślę, że po tym wyjeździe damy Wam też znać, jak się sprawował ten namiot, czy nam się spodobał. Plusy i minusy jakby po użytkowaniu takim 3-4-dniowym. Teraz jeszcze szybki timelapse z tego, jak będziemy składać ten namiot.
podobało. Tutaj z tej strony znajdziecie link do filmu, gdzie pokazujemy 7 noclegów na Czarnej Hańczy. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. A z tej strony, do którego filmiku? Przekąski na kajaku. Co zjeść w kajaku? Zapraszamy. Pa, pa!